Cześć, z tej strony Marcin z Relocatify, piątek 18 i zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym to odcinku opowiemy sobie o regulacjach. A dokładnie omówimy sobie system kontroli przepływów finansowych i wymiany informacji między państwami. Jak to działa w skali globalnej? Tego dowiecie się właśnie z tego odcinka. Filarem globalnej kontroli finansowej jest system AEOI i CRS. AEOI, czyli Automatic Exchange of Information i system CRS, Common Reporting Standard, o którym wielokrotnie już na naszym kanale rozmawialiśmy, działa w ten sposób, że raz w roku instytucje do tego zobowiązane przekazują podstawowe informacje, które dzieją się na przykład na rachunku bankowym do kraju rezydencji podatkowej osoby, która założyła rachunek poza swoją rezydencją podatkową. I jak to działa? Zakładając rachunek na przykład w Niemczech, w Szwajcarii czy w Dubaju, który jest bardzo popularną mekką ludzi związanych z krypto, działa to w ten sposób, że informacje takie jak saldo rachunków bankowych, dochody z dywidendy lub odsetek, przychody z inwestycji, wpływy z tytułu papierów wartościowych i zyski kapitałowe są przekazywane do kraju rezydencji podatkowej osoby, która taki rachunek otwarła. Działa to oczywiście w sposób automatyczny, Wy nic z tego tytułu nie musicie robić, robi to bank w Waszym imieniu. Zawsze przy zakładaniu rachunku bankowego pojawia się pytanie o rezydencję podatkową. Dane te przekazywane są raz w roku do 30 września każdego roku za rok poprzedni i w Polsce trafiają do KAS-u, czyli Krajowej Administracji Skarbowej. System AEOI i wspierający ją CRS, Common Reporting Standard, funkcjonuje w większości krajów świata. Cała Europa, Szwajcaria, Dubaj to są miejsca, gdzie CRS funkcjonuje, ma się dobrze i nic nie wskazuje na to, żeby miało się to zmienić. Wyjątkiem na skali globalnej, o czym pewnie już doskonale wiecie, jest Kambodża. Kambodża nie jest częścią CRS-u, nie podpisała nawet listu intencyjnego w temacie przystąpienia do CRS-u i brania udziału w wymianie informacji, o których mówiłem przed chwilą, dlatego lubimy o tym mówić. To, co wydarzy się w Kambodży, zostaje tylko w Kambodży, nie jest przekazywane nigdzie dalej do kraju Waszej rezydencji podatkowej, stąd też Wasze aktywa w Kambodży są w 100% bezpieczne. Uzupełnieniem systemu CRS i AEOI jest system AMLA, Anti-Money Laundering Act, globalny akt, który ma przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy poprzez takie instytucje jak KYC, Know Your Customer czy KYT, Know Your Transaction, o których powiem Wam w dalszej części filmu. W Unii Europejskiej AMLA przybrała kształt Europejskiego Urzędu do spraw przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu z siedzibą w Frankfurcie nad Menem. Główną ideą AMLI w wersji europejskiej jest wzmocnienie systemu przeciwdziałania prania brudnych pieniędzy i nadzoru nad instytucjami, które podlegają pod AMLę. A kto pod AMLę podlega? Głównie są to instytucje finansowe działające transgraniczne, uznane za podmioty wysokiego ryzyka. Takim podmiotem są na przykład giełdy kryptowalut, międzynarodowe banki, instytucje płatnicze i fintechy i tak zwani VASP, czyli Virtual Asset Service Provider. Przepisy dotyczące AMLI w Unii Europejskiej mają bezpośrednie zastosowanie do giełd kryptowalut jako podmiotów wysokiego ryzyka. Stąd też MiCA, o której powiem w dalszej części filmu, którą pewnie już doskonale znacie, idealnie współpracuje z tym, co AML wymaga od giełd kryptowalut i od Virtual Asset Service Provider. Podmiotem, który realizuje działania AMLI w Polsce jest KNF, czyli Komitet Nadzoru Finansowego. Podstawowym orężem działania AMLI na całym świecie, w tym w Unii Europejskiej, jest doskonale Wam znana instytucja KYC, czyli Know Your Customer. Za każdym razem, jeżeli chcielibyście otworzyć
nowe konto na giełdzie kryptowalut, będziecie poproszeni o pokazanie dowodu osobistego, zrobienia selfie, czasami udowodnienia waszego miejsca pobytu, po to, aby giełda wiedziała, z kim ma do czynienia i prawidłowo przeprowadziła proces KYC. Przepisy dotyczące AMLI nie dotyczą tylko sektora kryptowalut. Będą bardzo rygorystycznie egzekwowane w bankach, instytucjach płatniczych, fintechach, neobankach, a kończąc na sektorze dóbr luksusowych i nieruchomości, po to, aby zapewnić prawidłowy i widoczny przepływ kapitału, tak aby ten kapitał móc powiązać z konkretnymi osobami i porównać ich możliwości finansowe. Pełna funkcjonalność AMLI planowana jest na 1 stycznia 2026 roku. Kolejną rzeczą, którą chciałbym z Wami omówić, jest MiCA, czyli Markets in Crypto Assets, bardzo kompleksowa regulacja dotycząca rynku kryptowalut, która weszła w życie na koniec zeszłego roku i która, można powiedzieć, wywróciła ten rynek do góry nogami. Głównym zadaniem MiCI jest licencjonowanie giełd kryptowalut i portfeli cyfrowych, nadzór nad stablecoinami i obowiązek raportowania transakcji, który oczywiście ma służyć ochronie inwestorów. Regulacje, czyli to, co w Unii Europejskiej kochamy najbardziej. Regulujemy wszystko, co tylko się da. Dotyczy to oczywiście również rynku kryptowalut. MiCA nakłada obowiązek licencji na każdą giełdę kryptowalut, która chce działać legalnie na terenie Unii Europejskiej, co zdecydowanie zmienia dotychczasowe zasady gry. Oczywiście wszystko w celu uniknięcia oszustw, manipulacji i nieuczciwych praktyk, jak wszystkie takie regulacje, dla naszego dobra, po to, by żyło nam się lepiej. Czy MiCA obowiązuje w Kambodży? Nie. Kambodża, jak doskonale pewnie wiecie, nie jest członkiem Unii Europejskiej i w tym kierunku absolutnie nie zmierza. Jeżeli otworzycie konto bankowe w Kambodży, jest możliwość zmiany rezydencji podatkowej w Binance na rezydencję Kambodży, na rezydencję khmerską, dzięki czemu wyskoczycie z przepisów dotyczących MiCI świadczonych na terenie Unii Europejskiej i nadal będziecie mieli dostęp do USDT, największego stablecoina globalnie, co uważam może być bardzo przydatne, jeżeli zajmujecie się tradingiem lub po prostu jesteście aktywni na rynku kryptowalut. Jest to niezwykle proste, wystarczy rachunek bankowy, a w zasadzie wyciąg z tego rachunku, 3-miesięczna historia, kontakt z supportem Binance'a, wysłanie załącznika w postaci wyciągu bankowego i automatycznie wypadacie z jurysdykcji MiCA i jesteście pod skrzydłami Binance na terenie Kambodży, gdzie, tak jak mówiłem, MiCA nie obowiązuje i rynek kryptowalut ma się bardzo dobrze. Uzupełnieniem przepisów dotyczących AMLI i MiCI jest tak zwany Travel Rule, czyli zasada, która zobowiązuje Was do podania danych odbiorcy i nadawcy aktywów cyfrowych. Travel Rule zmienia o 180 stopni zasady, które znamy na rynku kryptowalut. Nie będzie możliwe wysłanie aktywów na portfel, którego nie określicie, kto jest właścicielem. Dzisiaj oczywiście dotyczy to giełd kryptowalut, tych scentralizowanych, natomiast docelowo będzie dotyczyło to wszystkich portfeli, również portfeli zdecentralizowanych, działających na terenie Unii Europejskiej. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jest to wdrożenie kolejnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Co ważne, Travel Rule już obowiązuje. Obowiązuje dla wszystkich transakcji powyżej 1000 euro lub $1000 i wysyłając taki przelew z giełdy scentralizowanej musicie podać takie dane jak imię, nazwisko, nazwa instytucji, adres, inne dane identyfikacyjne odbiorcy i oczywiście kwotę, jaką chcielibyście przesłać. Wysyłając transakcje z giełdy, gdzie macie przeprowadzone pełne KYC, giełda wie, kto stoi po drugiej stronie. Dzisiaj giełda nie wie, kto jest odbiorcą, natomiast Travel Rule właśnie działa po to,
aby zebrać te dane, kto komu, z jakiego walletu, jaką kwotę wysyła. Można więc powiedzieć, że jedna z świętości rynku kryptowalut, anonimowe przelewanie środków, odeszła w zapomnienie i dzisiaj z poziomu giełdy razem z Travel Rule jest niemożliwe. Również wysyłając środki na swój wallet zewnętrzny, niech to będzie Trezor, Ledger czy inne rozwiązanie, będziecie musieli podać informację, kto jest właścicielem tego walletu. Travel Rule nie jest nowym rozwiązaniem, natomiast jest to rozwiązanie, które zostało wdrożone do rynku kryptowalut. Wcześniej obowiązywało tylko w systemie bankowym, na przykład w Stanach Zjednoczonych każda transakcja powyżej $3000 wymaga podania danych odbiorcy. Singapur na przykład stosuje rozwiązania Travel Rule. Nawet przy niewielkich kwotach jest to trend ogólnoświatowy, żeby każda transakcja była weryfikowana na poziomie nadawcy, odbiorcy, kwoty i powyżej pewnych limitów była rejestrowana. Z pewnością zastanawiacie się teraz, w jaki sposób giełda rozwiąże problem transferu na wallet typu self-custody. Niech to będzie nasz ulubiony MetaMask. I tutaj rozwiązań jest kilka. Bardzo popularną metodą jest wysyłanie środków tylko na whitelistowane wallety, takie, które sami wpiszecie do waszego panelu użytkownika na danej giełdzie kryptowalut i tam podacie, kto jest właścicielem tego walletu. Kolejną metodą jest testowa transakcja weryfikacyjna, która działa w ten sposób, że giełda może wysłać jakieś małe środki na wallet, który wskażemy, a my po stronie odbiorcy musimy wykazać, że transakcja miała miejsce, że możemy ją podpisać i w cudzysłowie odesłać kod weryfikacyjny z powrotem na giełdy i dzięki temu potwierdzić, że jesteśmy właścicielem walletu. Kolejną metodą jest tak zwany message signing, czyli wysyłanie wiadomości na wallet odbiorcy, a odbiorca kluczem prywatnym musi potwierdzić otrzymanie wiadomości i udowodnić pełną kontrolę nad walletem, na który trafiła transakcja. A co jeśli użytkownik poda fałszywe dane właściciela portfela lub wyśle kryptowaluty osobie trzeciej? Po pierwsze, giełda może oznaczyć transakcję jako podejrzaną, wstrzymać transakcję i zażądać dodatkowej weryfikacji. Po drugie, giełda może tymczasowo lub całkowicie zablokować konto, jeżeli uzna transakcję za próbę obejścia Travel Rule lub po prostu zweryfikuje dotychczasową transakcję konta i uzna tą transakcję, którą chcecie dokonać, jako transakcję niepasującą do tych, które dotychczas wykonywaliście. Jeżeli transakcja zostanie uznana za podejrzaną, giełda automatycznie zgłasza taką transakcję do instytucji AML, na przykład duża kwota, nowy wallet, i te informacje są przekazywane do specjalnej jednostki analityki finansowej, która zbiera i gromadzi wszystkie transakcje, które są uznane za podejrzane. Ostatecznym rozwiązaniem jest blokada konta i środków, które na tym koncie się znajdują, do czasu wyjaśnienia wszelkich nieprawidłowości, które stwierdziła giełda. Oczywiście w momencie, gdy nagrywam ten film, te rozwiązania nie są jeszcze w pełni wdrożone, aczkolwiek na przykład w Holandii bez udowodnienia tego, że wallet, na który chcecie przelać środki, jest waszą własnością, taka transakcja nie może być z poziomu giełdy zrealizowana. Uważam, że jest tylko kwestią czasu, kiedy giełdy będą wymagały udowodnienia tego, że wallet, na który wysyłamy, jest naszą własnością, mamy nad nim pełną kontrolę. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli giełdy scentralizowane nie będą przestrzegały tych przepisów, grozi im utrata licencji na rynku europejskiej, licencji MiCA, a w związku z tym musiałyby zamknąć swoją działalność operacyjną na tym rynku, który nie można powiedzieć, że nie jest rynkiem atrakcyjnym. Czy Travel Rule obowiązuje w Kambodży? Nie. Oczywiście, że nie. W Kambodży nadal hołdujemy jednemu z filarów rynku kryptowalut, czyli anonimowości. Tutaj nikt was nie zapyta, dlaczego z walletu A na wallet B wysyłacie jakieś środki, kto jest jego właścicielem, czyli to, co było fundamentem rynku kryptowalut, ta swoboda, ta wolność, to również bezpieczeństwo przesyłu nadal w Kambodży obowiązuje i Travel Rule
nie jest planowany, nie jest wdrażany. Nadal Kambodża jest poza Travel Rule, więc spokojnie swoimi środkami według własnych potrzeb możecie dysponować. Uzupełnieniem Travel Rule jest system KYT. KYT, czyli Know Your Transaction. Jaka jest różnica między KYT a KYC? KYT to zaawansowany system monitorowania przepływów finansowych, który analizuje te przepływy pod kątem potencjalnego prania brudnych pieniędzy czy innych niebezpiecznych przestępstw. KYT analizuje źródło, cel i schematy przepływów danego użytkownika po to, żeby wyłapać ewentualne anomalie. Automatyczna analiza w ramach KYT polega na wyłapaniu podejrzanych wzorców. Nagle użytkownik przelewa duże kwoty na wallety, których do tej pory nie używał. Te transakcje są bardzo częste, w dużych ilościach. To od razu budzi podejrzenie, że dzieje się coś, co nie jest związane z dotychczasowym działaniem użytkownika. Jeżeli w ramach KYT transakcja zostanie uznana jako transakcja wysokiego ryzyka, konsekwencją tego działania może być zablokowanie konta, jego zamrożenie, a z pewnością zgłoszenie takiej transakcji jako podejrzanej do instytucji związanej z AML-em, która prowadzi rejestr takich właśnie transakcji. A jak to wygląda w Kambodży? Podobnie jak w przypadku Travel Rule, Kambodża nie stosuje KYT. Tutaj transakcje nie są monitorowane, nikt nie weryfikuje ewentualnych schematów zachowań na danym wallecie, więc spokojnie, tak jak dotychczas miało to miejsce, możecie przesyłać sobie środki z walletu na wallet bez ryzyka anomalii i podejrzenia o łamanie procedur KYT, które, tak jak mówiłem, w Kambodży nie obowiązują. I na sam koniec dzisiejszego odcinka zostawiłem sobie crème de la crème totalnej kontroli. Cyfrowe euro, czyli CDBC w praktyce. W październiku bieżącego roku cyfrowe euro kończy swój etap pilotażowy i wdrożeniowy. Decydenci Unii Europejskiej mają ustalić datę, od kiedy cyfrowe euro wejdzie w życie. Prawdopodobnie będzie to rok 2028. I oczywiście postulaty, które dzisiaj Europejski Bank Centralny podaje, że cyfrowe euro nie zastąpi nigdy gotówki i będzie tylko subsydiarną wersją pieniądza, dzisiaj są bardzo ważnymi deklaracjami, które z pewnością wielu z Was traktuje poważnie. Na jednym z wywiadów Christine Lagarde, szefowa Europejskiego Banku Centralnego, stwierdziła, że gotówka nie jest zeroemisyjna, w związku z tym należałoby się zastanowić, w jaki sposób można byłoby obniżyć jej wpływ na środowisko. W jaki sposób to się stanie? Myślę, że każdy z Was tą odpowiedź już dzisiaj zna i rola i funkcja gotówki jest już przesądzona. A czym będzie cyfrowe euro? Będzie pieniądzem programowalnym, pieniądzem, który będzie miał datę ważności, który będzie mógł być wydawany tylko na określone cele i co ważne, nie będziecie mieli możliwości wyjścia z tego systemu, czyli wypłacenia tych środków do wersji papierowej, do gotówki, do czegoś, czego będziecie mogli przechowywać w swoim domu, w miejscu, do którego macie zaufanie, poza widocznością systemu. A jak to wygląda w Kambodży? Ponownie, Kambodża nie ma planu wprowadzenia CDBC, gotówka ma się bardzo dobrze, możecie nawet duże kwoty pobierać z banków bez zawiadamiania instytucji parę dni roboczych przed. Tutaj gotówka jest fundamentem wolności, gotówka jest fundamentem swobodnego przepływu kapitału. Kapitału, który po prostu płynie, a nie jest kontrolowany z każdej strony i podejrzewany o różne niecne cele. Podsumowując, w Unii Europejskiej mamy już kilka całkiem dobrze funkcjonujących systemów, zaczynając od AMLI, przechodząc przez AEOI, CRS, KYC, KYT i MiCE, której celem jest tylko jedno: totalna kontrola wszystkich przepływów finansowych, oczywiście przepływów finansowych związanych z rynkiem krypto. Rynkiem krypto, który do tej pory był rynkiem relatywnie anonimowym. Czy ta operacja się powiedzie? Czy zwiększy się nasze bezpieczeństwo, a pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu odejdzie w przeszłość?
Tego nie wiem, czas pokaże. Natomiast jeżeli szukacie miejsca, gdzie ani KYT, ani zaawansowane AML, ani tym bardziej Mika nie mają miejsca, nadal możecie w sposób swobodny dysponować swoimi środkami zgromadzonymi w rynku krypto, zapraszam Was serdecznie do Kambodży. Miejsca, które może być ostoją normalności w tych niezwykle dziwnych czasach. Dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jak co piątek o 18:00 zapraszam Was na nowe treści na naszym kanale. Subskrybujcie, oglądajcie i do zobaczenia za tydzień.